Jestem nauczycielem, pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Biorę udział w projekcie szkoleniowym dotyczącym pedagogiki Gestalt. Jestem uczestnikiem i biorę udział we wszystkich krokach tej terapii. Myślę, że terapia może być pożyteczna w naszej pracy nauczycielskiej w dwóch obszarach. Po pierwsze, w lepszym poznaniu siebie, przepracowaniu swoich traum i doświadczeń z przeszłości, które każdy z nas ma. Te doświadczenia często są ciężkim brzemieniem na naszych ramionach i wpływają na nasze relacje z ludźmi, na nasze relacje z naszymi uczniami. Drugi obszar to właśnie lepsze zrozumienie naszych uczniów, którzy przychodzą do nas z takim samym bagażem doświadczeń, które wynoszą ze swoich rodzin, ze swoich środowisk. Witam Państwa serdecznie. Jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym imienia Jana Pawła II w Rzepczynie. Pamiętam, że moja przygoda z metodą Gestalt zaczęła się pół roku temu, kiedy to dyrektor nasz powiedział, że jest projekt, na który trzeba pojechać do Belgii. Potraktowałem to początkowo jako fajną przygodę, pojadę, pozwiedzam. Nie myślałem w ogóle, że będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, że nie przełoży się to na moją pracę. Natomiast po tym pół roku mogę z całą świadomością stwierdzić, że pomogło mi to zarówno w moim prywatnym życiu, jak i w życiu moich wychowanków, z którymi się na co dzień przebywam. Doświadczyłem tego, że bardzo ważne w życiu jest zaakceptowanie swoich korzeni, zrozumienie tego, że to, co było kiedyś, może nam pomóc w życiu teraźniejszym, przyznanie się do swoich błędów w przeszłości. Jeżeli chodzi o moje prywatne życie, miało to ogromny wpływ na to, jak teraz się zachowuję. Potrafię zaakceptować siebie. Nawiązałem dużo lepsze kontakty z moją rodziną, z moimi bliskimi. Natomiast przekładając to na pracę w ośrodku wychowawczym, wiem o tym, że potrafię lepiej trafić do chłopaków, potrafię lepiej, może nie tyle co wywrzeć na nich presję, natomiast trafić do ich głów, do ich serc, że również ich pochodzenie, wiadomo, bardzo często jest tak, że pochodzą z rodzin bardzo dysfunkcyjnych, że to wszystko można pokonać, że jeżeli zaakceptują to i spróbują pomyśleć, że może to mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe życie, że może być to dobrą lekcją, to naprawdę mogą dojść do czegoś w życiu. I zdecydowanie pochwalam tę metodę zarówno, żeby pomogła Państwu w Waszym życiu prywatnym, jak i w tym, co chcecie przełożyć do pracy i jak chcecie pomóc swoim uczniom w zaakceptowaniu siebie i w myśleniu tym, że nieważne jak było kiedyś ciężko, skąd pochodzą, w jakich kłopotach byli, co przeżyli, to mimo wszystko życie czeka na nich i mogą osiągnąć co tylko chcą. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Mazur, jestem psychologiem, pracuję z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie. Moje doświadczenia związane z pedagogiką Gestalt wynikają z tego, że po raz pierwszy styczność miałam z tym tematem w momencie, kiedy wyjechaliśmy do Belgii na to szkolenie. Wcześniej nie miałam świadomości i nie wiedziałam, z czym to w ogóle jest związane, nie miałam żadnej wiedzy praktycznie na temat tego, jakie to jest narzędzie do pracy. Gdy weszłam w ten proces, uświadomiłam sobie bardzo jedną ważną rzecz, że w momencie, kiedy jesteśmy z rodziną, nawiązujemy bliskie relacje z innymi, bardzo ważne jest pochodzenie, akceptacja wszystkich członków rodziny, nasza relacja z nimi, żebyśmy uświadomili sobie całe pochodzenie, włącznie z korzeniami, jak ważne to jest dla nas w życiu.
Na pewno najistotniejszą rzeczą, którą wyniosłam z tego całego szkolenia, było to, że w pewnym momencie, żeby zrozumieć siebie, zachowanie, musimy wyjść z pewnej relacji, stanąć obok i zobaczyć to z daleka, żeby nabrać dystans. Wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o pracę swoją, którą wykonuję, jestem w stanie użyć tego narzędzia do pracy z chłopcami u nas w ośrodku. Są to chłopcy z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Też często pracujemy z nimi, mówiąc im, że oni bardzo duży wpływ mają na to, co z nimi będzie dalej. Niestety większość z nich nie jest w stanie tego zrozumieć. Myślą, że po prostu to, że pochodzą z takich, a nie innych rodzin, ma wpływ na to, kim oni będą w przyszłości i co będzie dla nich ważne. No, niestety jest też tak, że większość tych chłopców w momencie, kiedy proces resocjalizacji w naszym ośrodku przechodzi tak, a nie inaczej, wychodzą i wracając do swoich rodzin, powielają błędy rodziców, bo po prostu zaakceptowali i byli wychowywani w takim, a nie innym systemie. Natomiast myślę, że jeżeli my uświadomimy im na danym poziomie i etapie swojego życia, że mają oni głównie wpływ na wszelkie zmiany swojego życia i zachowania, myślę, że będzie dla nich to też ważne i motywujące do tego, żeby zrobić to. Dziękuję.